Witam serdecznie. Zapraszam Was na czytanie Przesłanie na maj 2026. Masz 3 wybory. Poczuj, zdecyduj. Jeśli masz z tym problem, zamknij sobie oczy, weź głęboki wdech, spokojny, powolny wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. Spokojny, powolny wydech. Otwórz oczy i poczuj serce. Może się okazać, że ciągnie Cię do wszystkich 3 wyborów albo do 2, więc odsłuchaj to, co czujesz. Pamiętaj, aby wybrać tylko to, co z Tobą rezonuje, bo jest to czytanie ogólne, energetyczne, więc dla większej grupy osób, w związku z tym zwracaj uwagę, co łączy się z Twoim życiem, obserwuj później w swoim życiu w maju sytuacje, które będą się pojawiać. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości, lajków i przejdziemy do czytania. Wybór pierwszy. Wybór pierwszy. Przesłanie na maj. I tutaj dla pewnej grupy przyjdzie jakaś wiadomość. Jeżeli ktoś czeka na jakąś wiadomość, to przyjdzie szybko. W ogóle czuję taki przekaz dużych informacji. Jakby w maju będzie przychodziło dużo informacji o różnych rzeczach, o pewnych rzeczach, że zadziewają się szybko. Czyli jeżeli spodziewasz się czegoś, że coś się zadzieje, ale może kiedyś, to maj jest takim miesiącem, że może być przyspieszenie. I tutaj działanie może być większe od kogoś strony. Tak czuję bardziej, że te rzeczy, te działania idą nie z Twojej strony, tylko z Twojego otoczenia. Czy to jest Twoja praca, czy to jest coś, na co czekasz, że będziesz dostawać dużo informacji od różnych osób, że coś się wydarzyło u kogoś, gdzieś, coś tam jest. Tak? Taki bardzo duży przepływ informacji. Tak dużo się będziesz rzeczy w tym maju dowiadywać. Dobrze. Co jeszcze? Co ten ma jeszcze dla osób, które wybrały 1? Pamiętaj, że to też pozwoli Ci w pewien sposób reagować i kreować swoją rzeczywistość. Wykorzystuj, niektórzy z Was, mam nadzieję, wykorzystają informacje, które otrzymają, albo będą też wpływać na te informacje. Więc pamiętaj, że masz wpływ na to, co się dzieje, na to, jak coś zostanie przekazane. Tutaj jest takie bardzo mocne połączenie Ciebie z tymi informacjami, jak zareagujesz, co zrobisz, jak przekierujesz te informacje dalej, czy je wykorzystasz. Tutaj jest pokazana bardzo taka duża Twoja siła i możliwość transformowania na swoją korzyść tych informacji. I pójścia z tym dalej w świat. Rozwijania. Pojawią się dla niektórych możliwości jakiejś współpracy, jakiegoś wyjazdu, dokończenia czegoś, takiego bardzo radosnego etapu. Także to będą spore informacje dla niektórych związane z możliwościami nowymi. Także tutaj się temu przyjrzyj, zobacz, wykorzystaj te informacje. Tutaj bardzo mocno mi mówi, abyś wykorzystał te informacje. I jeszcze z tej talii. Ta talia chce mówić, to ją tu bierzemy. I tak, pamiętaj też o tym, aby korzystać z tych okazji, bo dla niektórych to też będą okazje finansowe. Natomiast jak przychodzi informacja o wydaniu pieniędzy, to zaobserwuj, na co to jest, aby nie zostało to w jakiś sposób wchłonięte, wykorzystane, więc i możliwość zarobienia, i
dla niektórych wydatek, ale tutaj zwróć uwagę na ten wydatek, żeby ktoś nie chciał za dużo, żeby to nie poszło w inną stronę, gdzieś jakiś, no bardzo uważnie odczytuj wiadomości, rób to powoli, jak otwierasz jakiekolwiek skrzynki mailowe, z czymkolwiek rób powoli, zwracaj uwagę, bo tutaj jest i możliwość dla niektórych zarobienia, a dla niektórych uważaj, bo pieniądz też może gdzieś tam pójść, więc zwracaj na to uwagę, gdzie to idzie. Czyli to jest taka, korzystaj z szans i zwracaj uwagę na to, co przychodzi i zwracaj uwagę na swoje finanse. Życzę Ci, aby te wszystkie fajne rzeczy, ten świat, to otwarcie, te informacje płynęły do Ciebie szerokim strumieniem. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, energetyczne, więc weź to, co z Tobą rezonuje, obserwuj sobie swój miesiąc. Bądź uważny, uważna. Życzę Ci wszystkiego dobrego. I wybór drugi. Wybór drugi. Co maj ma dla osób? Gdyby będzie kilka możliwości wyboru, ale one nie będą do końca sprecyzowane, chociaż możesz myśleć, że to tak jest. Uważaj na rzeczy, które wydają się, że poprowadzą Cię dalej w świat, dadzą Ci możliwości. Niekoniecznie one będą się opierać na mocnych fundamentach, nie u wszystkich. Zwracaj baczną uwagę, czy to, co się pojawia, jest solidne, czy te osoby opierają się na konkretach, czy to jest takie dogadamy, później będzie coś tam, bo na takie coś, zwracaj uwagę, że nie. Jeżeli cokolwiek planujesz i ktoś nie chce Ci podać dokładnych szczegółów, to bądź czujny i czujna. Co jeszcze tutaj? Dlatego, że możesz pewne rzeczy stracić i to nie tylko finansowo, ale także emocjonalnie możesz przestać wierzyć w siebie. Dlatego tutaj jest uważaj na to, co się dzieje wokół Ciebie, ale też jest takie, że jak poczujesz odpływ swojej mocy, to nie zapominaj, że ją masz, że masz możliwości rozwiązania każdej sytuacji. I tutaj w maju jest takie zaufaj, że jest wyjście z różnych sytuacji. Jeżeli jesteś teraz w jakimś momencie, w czymś, gdzie nie czujesz tej swojej mocy sprawczej, to on tutaj mówi, ta moc jest cały czas w Tobie, ten maj daje Ci możliwość, żebyś zauważył, że możesz wprowadzać zmiany. Popatrz na swoje pomysły, nie cenzuruj ich, bo tych pomysłów będzie dużo, będą jakieś tam też te propozycje. Przyjrzyj się temu. Nie wszystko wkładaj do tego, że jest to niemożliwe. Przyglądaj się, spisuj. Bądź oczywiście ostrożny z innymi ludźmi, ale pamiętaj, że Ty masz moc do działania, moc kreacji, do zmiany, ponieważ tu wszystko jest możliwe pod warunkiem, że uwierzysz w siebie, zdecydujesz i ten maj będzie chciał Cię do tego, chciał Ci to wskazać, pokazać, że chodź za mną. Natomiast jest duża tendencja w tym maju, że poczujesz obciążenie, zmęczenie różnymi rzeczami i pomysłami, wyborami, życiem, że może ten maj troszeczkę być nawet podczas tych wyborów przytłaczający. Dobrze, to co w takim razie ta talia by nam podpowiedziała? Co zrobić, aby rozświetlić ten maj? Bo ja tu czuję duży potencjał bardzo, tylko on jest w takim mocnym uśpieniu. Tak troszkę wszystko jest po omacku w tym maju. To co ten maj by chciał tutaj nam podpowiedzieć? Tutaj mi wyszła odwrócona ta karta, więc ją zostawię odwróconą.
że czas pomyśleć inaczej. Wszystko, co do tej pory uznawałaś, że w taki sposób powinno być, pójść, rozwiązać się, to nie. Zostaw ten sposób myślenia. A gdyby było inaczej, a gdybyś zrobiła to inaczej. Tutaj ten maj wzywa Cię do przewrócenia wielu rzeczy. I to nie oznacza, że wszystko Ci się rozsypie, tylko zacznie Ci się układać w inny sposób. Więc ten maj tutaj dużo mówi, zależy od Ciebie. Czy będziesz chcieć wstać, zadziałać inaczej, zrobić inaczej i to Ty wiesz, co to znaczy inaczej i w jaki sposób. I on mówi, wiesz, masz, nie wiem, czy zwróć uwagę, tu jest klucz i tutaj też jest klucz. I ten klucz jest w Twoich rękach, mimo że nie do końca go tutaj widzisz, tak? Rozwiązania są, wyjścia są, jesteś w dużej mocy, w działaniu. Natomiast zwróć uwagę, jakie obciążenia sobie nakładasz, jakie obciążenia dodatkowe przychodzą w tym maju. Czy realizujesz swoje pomysły i to, co jest fajne, czy patrzysz gdzieś w inną stronę, która nie do końca te rozwiązania Ci daje. Więc bądź uważny, uważna w tym maju, ale zacznij inaczej. Inaczej działać, inaczej myśleć, a przede wszystkim mam tutaj pozwól sobie w swoim umyśle poczuć sprawczość. Zadaj sobie to pytanie, jak dojść do tej sprawczości. Podświadomość Ci tą odpowiedź da i zacznij to wykonywać, ponieważ siedząc z myślą, że jest mi ciężko, trudno, nie mam siły, no ciężko dojść dalej. To trzeba wytrącić. I tutaj jest ta podpowiedź. Maj jest dla Ciebie, abyś przekształcił ten sposób myślenia, ponieważ jest to dobry na to moment. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, energetyczne. Weź tylko to, co z Tobą rezonuje, poprzyglądaj się i rób wszystko dla swojego najwyższego dobra. Życzę Ci wszystkiego dobrego. I przejdziemy do wyboru. No i muszę tu sprawdzić. Do wyboru trzeciego. I wybór trzeci. Co nam tutaj chce powiedzieć na maj 2026. No, maj ten może zapowiadać się jakimiś wyjazdami, spotkaniami, coś związanego też może być z domem, może być to jakaś impreza domowa, bądź rodzinna, bądź rodzina w szerokim pojęciu, nasi znajomi. Będzie jakaś możliwość do spędzenia tego czasu w takim większym spokoju, tak inaczej niż było do tej pory, tak? No, w każdym razie jest taka możliwość właśnie świętowania, czyli maj daje możliwość tutaj spotkań różnego typu, rodzinnych właśnie, warsztatowych, wyjazdowych, ale jakichś wyjazdowych, czy poza domem, czy w domu, to już też taka jakaś większa grono osób się spotyka. I co tutaj jeszcze? I tutaj w tym maju będziesz mieć czasem wrażenie, że nie wiesz, gdzie jest prawda. Tak? Że będziesz słuchać pewnych rzeczy, będziesz w pewnych miejscach i Twoja podświadomość, Twój umysł będzie mówiło raz tak, raz nie. Czyli raz będzie pozytywnie nastawione, raz negatywnie nastawione, będziesz się, taka tendencja do gubienia się w to, co jest tutaj prawdą, co nie jest prawdą. I później będziesz czuć, że Cię to rani, że jest to trudne, więc takie rozbieganie myśli, słyszę pewne rzeczy i nie wiem już teraz, co na ten temat myśleć. I to jest bardzo duża rozpiętość tematyczna, tak czuję.
A tutaj mówi, wiesz, po prostu uciesz się fajnymi rzeczami. Nie musisz znać odpowiedzi na wszystko, nie musisz analizować w tym maju tak bardzo. Uciesz się wszystkimi fajnymi rzeczami. Jeżeli to jest jakiś wyjazd warsztatowy, to uciesz się tym, co Ci przyniósł dobrego, karmiącego. Natomiast wszelakie napływające do Ciebie rzeczy, zostaw te wątpliwości. Jeżeli to było spotkanie rodzinne i ktoś powiedział coś, i nie wiesz do końca, zostaw to. Tutaj takie mocne jest wezwanie, wiesz co, możesz pójść w jedną stronę i sobie szukać, bo będą ku temu takie okazje, że ktoś mnie coś zranił i będzie mi niedobrze, albo mogę przejść w drugą stronę. Cieszę się z tego, co jest, przyjmuję fajne rzeczy, które są, a nad resztą zastanowię się kiedy indziej. Tu jest taka rada. Jeszcze podpytamy tej talii. Chociaż nie ta talia chce teraz tutaj być z Wami. Ta talia i ona i ta karta. O, i moi drodzy, też odwrócone. I tutaj mówi, wyjdź z zapętlenia. Maj pozwoli Ci wyjść z takiego rodzaju zawieszenia, zakręcenia się. I tak czuję mocno z tego, prawda, nieprawda, nie wiem, czy to dobrze, czy to, co mówią, to mnie okłamują, czy nie. Maj jest dobrym miesiącem, aby z tego po prostu wyjść. Przestać być w tym wirze, w takim zawieszeniu, że nie wiem co, bo bardziej jest tutaj, skup się na fajnych spotkaniach, na radości, na ludziach, na miłym spędzeniu czasu. Zostaw wszelakie wątpliwości, tak? Zostaw to, co od pewnego czasu, bo tutaj czuję, jest w takim zawieszeniu, tak jakby te rzeczy, te wątpliwości do pewnych rzeczy były już od jakiegoś czasu. Więc zostaw. Po prostu zostaw. Zostaw. I czuję, że jeszcze jedna karta. No to jeszcze jedna w takim. O i ta. Co to jest za karta? O, jak ona się tu pięknie uzupełnia. Nakarm siebie radością, miłością, bo są ku temu okazje, możliwości w maju i naprawdę nie musisz przemierzać tych pytań, tych analiz, tego wszystkiego. Nie musisz biec w tą stronę. Czas jest teraz odpocząć od tego myślenia, zastanawiania się, wyjść z tego i naprawdę porozkoszować się sytuacją, życiem, które jest. Bo jak się nasycisz tą radością, tymi spotkaniami, tymi fajnymi rzeczami, które są, to naprawdę zupełnie inaczej spojrzysz na pewne rzeczy, łatwiej przyjdzie Ci w odpowiednim czasie, który na to przyjdzie, znaleźć odpowiedzi na dręczące Cię pytania, te, których nie jesteś pewna, nie jesteś pewien. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Weź tylko to, co z Tobą rezonuje. To jest to czytanie ogólne, więc jest tu przesłanie dla Ciebie, ale na pewno nie wszystko, co tutaj jest. Życzę Ci wszystkiego dobrego.